Drodzy widzowie, witam Was w zupełnie nowej serii na naszym kanale. Będzie to seria o testach uzbrojenia przez wieki. To, co mam w ręku, to są autentyczne, neolityczne strzały i dzisiaj przetestujemy je. Zobaczymy, jak taka strzała penetruje tkankę mięśniową, kości, skórę itd. Ale to wszystko nie odbyłoby się bez Pawła. Paweł jest specjalistą od uzbrojenia. Powiedz kilka słów o sobie. Cześć, nazywam się Paweł Staszczak. Możecie mnie znać z kanału Paweł Historyk. Wykonałem na dziś kilka replik uzbrojenia neolitycznego. Mamy naprawdę różną broń, więc myślę, że zobaczycie dziś coś naprawdę bardzo ciekawego. A to jest tylko pierwszy zwiastunowy właściwie odcinek całej serii, w której będziemy testować bronie od właśnie neolitu przez epokę brązu, epokę żelaza, wczesne średniowiecze, pełne średniowiecze, późne średniowiecze i nie zakończymy na późnym średniowieczu, bo dojdziemy też do broni palnej, ale to dopiero w ostatnich odcinkach tej serii. Staramy się, żeby te testy balistyczne, jakby nie mówić, były wykonane maksymalnie autentyczne. Dlatego możecie zobaczyć, że wszystkie elementy uzbrojenia, które będziemy używać, są wykonane własnoręcznie przez Pawła w sposób maksymalnie autentyczny. Zobaczcie na przykład misternie wykonany ten krzemienny grocik, który za chwilę będziemy testować, jaką on ma zdolność penetracji skóry, tłuszczu, a potem już mięsa i kości. Co jeszcze ważnego, jeżeli chodzi o autentyczność naszych eksperymentów? No to na pewno to, na czym będziemy testować naszą broń. Wykonaliśmy taki manekin, który ma wiarygodnie, naprawdę wiarygodnie odwzorować tkanki ludzkie, bo chodzi nam o broń, która była wykorzystywana w wojnie, nie na polowaniu. W tej kieszonce wykonanej ze skóry mamy kawał tłuszczu, taki na palec, który ma imitować właśnie ludzką tkankę tłuszczową, ale przede wszystkim mamy tutaj kawał właściwie żeber, więc sprawdzimy, jak nasza broń wykona, jakie otwory, co się stanie z tą tkanką po trafieniu. Więc mamy mięśnie, mamy powięzi i mamy przede wszystkim kości. Te kości będą największym wyzwaniem dla naszej broni. Zobaczymy, czy w ogóle jakikolwiek z tych neolitycznych przedmiotów będzie w stanie przebić to na wylot. Bo na przykład mamy taki oto piękny kościany topór, który właśnie jesteśmy bardzo ciekawi, czy jest w stanie pogruchotać kości. Mamy też różne oszczepy, mamy włócznie i mamy również maczugę. Muszę lecieć po maczugę. Maczuga, a więc broń obuchowa, broń zrobiona ze specjalnie wybranego kawałka drewna, gdzie głowica jest zrobiona z fragmentu, z którego wyrastają kolejne gałęzie, więc jest twardszy. Jak ta broń poradzi sobie z kośćmi? Wyjęliśmy. Zaczynamy od najmniejszego kalibru, czyli strzały. I to strzał nie byle jakich. Mamy tutaj przygotowane kilka rodzajów grotów. Wszystkie strzały są wykonane w ogóle z leszczynowych patyków. To, co widzicie tutaj, te nadpalenia, one są potrzebne po to, żeby ten patyk naprostować. Kiedy on jeszcze sobie rośnie, dosyć pokręcony, wystarczy nagrzać go w miejscu, gdzie jest najbardziej wygięty, najbardziej krzywy, wyprostować i kiedy wystygnie, przyjmuje już ten kształt, który mu nadajemy. No ale najważniejsze są groty. Oczywiście w epoce kamienia nie dysponowano dobrym materiałem na zakończenia strzału. Dlatego trzeba było radzić sobie tym, co było. Tutaj na przykład mamy grot wykonany z grotu poroża. Poroże zwierząt ma taki fajny kształt, gdzie końcówki przybierają formę właśnie takiego wydłużonego, kończystego stożka. Wystarczy go nieco opiłować, wydrążyć to, co jest w środku i już możemy taki grot nadziać na naszą strzałę, który przypomina w końcu grot tarczowy, więc mam nadzieję, że przez to, że jest tak opływowy, no to uda się odpowiednio trafić i przebić nasz manekin. Ale nie tylko takich grotów oczywiście używano. Najczęstszym znaleziskiem archeologicznym dotyczącym łuków są właśnie groty wykonane z krzemienia. Pewnie nie dlatego, że one były najczęstsze, ale po prostu dlatego, że one się zachowują. To jest po prostu kawał skały,
w tym przypadku krzemienia czekoladowego, który został odpowiednio obrobiony. On jest bardzo kruchy, on jest kruchy niemalże tak jak szkło, więc odpowiednie uderzenie odłupuje od niego wióry. I z jednej strony można by powiedzieć, że to świetny materiał, dlatego że taki kamień jest dużo twardszy nawet od stali, ale z drugiej strony, przez to, że jest kruchy, no to obawiamy się, że po trafieniu w nasz cel, szczególnie po trafieniu w kość, to może się skruszyć i tym samym nie być tak efektywne, a przede wszystkim nie będzie się go dało później odzyskać. No i faktycznie archeolodzy, którzy znajdują takie grociki, znajdują je bardzo często uszkodzone. Właśnie, one są dosyć szerokie. Moim zdaniem nie spenetrują aż do kości, ze względu na tą dużą powierzchnię uderzenia, że to nie wejdzie zbyt głęboko, moim zdaniem. No właśnie widzicie, że takie testy są potrzebne. Nie jesteśmy tutaj tylko teoretykami, którzy dywagują o tym, co się może stać, ale wszystko upada. Ale faktycznie to sprawdzimy. Trzecim rodzajem grotów, jaki przygotowaliśmy, są groty z kości. To są kości wołowe, które zostały odpowiednio spreparowane. Jeden z grotów to jest grot typowy liściasty, który służy do polowania przede wszystkim, bo w polowaniu nie chodzi o to, żeby jak najgłębiej w ofiarę wszedł nasz grot, ale chodzi o to, żeby przeciąć jak najwięcej tkanek i jak najszybciej doprowadzić do wykrwawienia się ofiary. No chyba, że polujemy na jakąś mniejszą zdobycz i chcemy, żeby ta strzała przeszkadzała jej uciekać. Dlatego używa się takich strzał z zadziorami. Zwróćcie uwagę, jeżeli ta strzała kręcąc się, po to ma lotki. Lotki są po to, żeby nadać jej ruch wirowy, stabilizujący. Jeżeli to wejdzie w naszą ofiarę kręcąc się, to zatrzyma się w takiej pozycji mniej więcej. I nie będzie się dało tego prosto wyjąć, ale zobaczymy na niemalże żywym przykładzie, czy w ogóle wejdzie to za zadziory. Za skórę, prawda? Czy wejdzie głęboko pod skórę? Chociaż z mojego punktu widzenia te groty są najbardziej straszliwe. Najbardziej bym nie chciał taką dostać. Tak, to na pewno. To na pewno robi potężne obrażenia i cholernie boli. Ale ja się obawiam, że one mogą być trochę kruche, bo to jest jednak kość i zastanawiam się, czy one wytrzymają ten strzał faktycznie. Na małego zwierza na pewno, na jakiegoś królika, zająca, czy coś innego niewielkiego, może na jakieś ptaki, super. Ale na grubszego zwierza albo na człowieka zobaczymy. Tak, to może być zbyt delikatne, ale myślę, że będzie robiło bardzo brzydkie obrażenia. Ale z czego będziemy strzelać? Postanowiliśmy nie używać dzisiaj tradycyjnego historycznego łuku, dlatego że ciężko dziś o taki faktycznie tradycyjny łuk używany w epoce kamienia, ale dzięki temu, że użyjemy łuku współczesnego, to mogliśmy go tak skalibrować, żeby on dawał siłę i charakterystykę lotu tej strzały jak najbardziej zbliżoną do tego, co naukowcy opisują w kontekście łuków neolitycznych czy łuków pradziejowych. Zaczynajmy. Zaczniemy od grotu wykonanego z krzemienia, czyli takiego, który ma potencjalnie największe szanse, żeby maksymalnie głęboko spenetrować nasz manekin. No i tutaj co? Tutaj chyba sama skóra została przebita, więc musimy poprawić. Chociaż nie, bo czuję, że faktycznie coś tam jest wilgotnego. Zobaczcie, z grotem nic się nie stało, ale skóra nie jest przerwana. Tutaj to bardzo dobrze widać, a jest przecięta. Widzicie, ten grot zadziałał jak nóż. Wbijając się, on ma takie ząbkowane krawędzie i zadziałał jak taki nóż kuchenny z ząbkami. No ale zobaczymy, co w ogóle dostało. Nie, tłuszcz jest nietknięty. Zobaczymy mięśnie. Mięśnie. Tak. Ja myślałem, że to jest w ogóle całkowicie nietrafione. Tutaj jest ślad, że jednak ta tkanka tłuszczowa została trafiona. Ale jest, zobaczcie, na wylot. Ja myślałem, że to jest nietrafione dlatego, że tak łatwo przeszło. Czyli jednak, słuchaj, myliliśmy się i to ma sporą siłę. Czyli nie trafiliśmy w kość, ale trafiliśmy w tłuszcz, tak, prawda? Nie trafiliśmy w kość, trafiliśmy w tłuszcz, trafiliśmy w mięśnie, trafiliśmy w skórę, więc jeżeli taki wojownik
neolityczny czy paleolityczny dostałby trafienie nie w żebra, tylko gdzieś w brzuch, no to mamy śmiertelne trafienie. Czyli jednak no, nasz manekin jest ok. Dobra. Tutaj trafienie jest właściwie centralne. Na pewno przeszło przez tłuszcz. Przeszło na wylot? Przeszło, zobacz. O, jest ślad z drugiej strony. Jest ślad. Zobaczymy, czy przez kość przeszło. I tutaj widać, że ta skóra jest przecięta jak skalpelem. I sprawdźmy. No nie, w kość ześliznęło się po kości. Aha. I poszło przez tkanki, czyli tak jakby przy trafieniu w żebra strzała nie próbowała się przebić przez twardą kość, tylko prześliznęła się po kości, po żebrach i weszła w przestrzeń międzyżebrową. Paskudne. Czyli Przebiła gdzieś tutaj płuco, serce, tak, czyli no, zobaczymy, czy jest uszkodzona. Tak, zobaczcie. Tutaj ten grot odrobinę jest uszkodzony, nosi o tutaj na przykład takie ślady odłupania i takie właśnie groty z takimi śladami są znajdowane przez archeologów na przykład w ludzkich zwłokach, gdzie trafiły, o tutaj nawet to się troszeczkę rusza, ten fragment, możecie zobaczyć, że nawet udało mi się go odłupać, czyli już wiemy, że krzemienny grot jest absolutnie zabójczy. Świetny. Spróbujemy inne. Grot z grotu poroża. No, z jednej strony najbardziej opływowy, więc można by pomyśleć, że będzie mógł łatwo penetrować, no ale z drugiej strony nie jest tak twardy ani tak ostry jak grot krzemienny. No ale zobaczymy. Ten grot nie przeciął na pewno tak jak grot krzemienny, ale raczej wbił się. Jest wbity naprawdę głęboko. Tyle wszedł. Ale zobacz, nie ma uszkodzenia. Ale no otwór jest, kurczę, makabryczny. Zobacz, bo tak jak w przypadku tego grotu krzemiennego, to on przecina i później to się zasklepia. Natomiast ten rozpycha tkanki i one tak zostały. Zobaczymy tłuszcz. Tłuszcz jest na wylot. Dobrze, a jak z mięśniami? Jest trafienie. Spróbujmy tym sprawdzić. Dość głęboko. Zatrzymał się na kości? Zatrzymał się na kości. Zatrzymał się na kości, więc nie było penetracji samej kości. No ale i tak tyle przeszedł przez ciało, więc no, na pewno śmiertelny. Ale śmiertelny? Zależy gdzie właściwie. Tak, no śmiertelny, ale nie przy trafieniu w kość. Jeżeli by to trafiło gdzieś w miękką tkankę, to tak. Jest groźny na pewno, ale co mnie najbardziej zaskoczyło, to mimo to, że on już na pewno hamował, nie? Ale mimo tego, że trafił w kość, tak, ja ją tutaj czuję, doszło do samej kości, to on się nie zniszczył. Dlatego, że on gdzieś tak dotąd, tutaj nawet jest to zaznaczone niechcący, bo musiałem to wypełnić żywicą z węglem drzewnym, ale dotąd on jest lity. Więc to jest dość twarde. No ciekawe. Zobaczymy, jak teraz poradzi sobie kość, czyli to, czego się najbardziej obawiam. I kościany grot ze zadziorami. Tutaj najbardziej ciekaw jestem tego, czy on w ogóle wytrzyma uderzenie w twardą kość. No jest dosyć cienki, ale czy kruchy? Zobaczymy. O, tutaj się stało coś ciekawego. Myślałem, że ja tak źle trafiłem, ale zobacz. Tutaj trafiło na twardy element z tłuszczem. Zjechało. Widzisz? I zjechało po samym tłuszczu. Ale mimo tego, zobacz, jaka to jest straszna rana. Tak, ewidentnie zjechało. Wiesz co, powtórzymy ten strzał. Powtórzymy ten strzał. Że po tłuszczu zjechało. I jeszcze raz ten sam kościany grot. Spróbuję trafić bardziej centralnie, żeby on nie miał się jak ześliznąć. No i teraz się udało. Chodź, zobaczysz. No, rana jest, z jednej strony ona jest podobna do tej z krzemienia, ale widać, że
że było tępsze, dlatego że, czy bardziej tępe, dlatego że są tutaj takie elementy poszarpane, ale on nie wszedł głęboko. Płytko właśnie, wyjątkowo płytko. O nie! Ciężko się wyjmuje, ale chyba właśnie o to chodzi. O, tyle wszedł, zobaczcie. Trafił w kość, Ułamał się. ułamał się sam sztych. Wszedł tyle. Więc też można przyjąć, że na pewno nie ma przebicia kości. Nie wiem. Jest ślad po tym cięciu. Zobaczmy tu. Wow! Ale widzisz światełko? Jest przebicie. Niewielkie. Jest, rzeczywiście. Znaczy, to nie jest centralne żebro, nie? To Jest, zobacz, tutaj jest centralnie żebro. O tu. No. Aha. Centralnie dostał w środek żebra. Kurde. Więc oczywiście płucom nie zrobi to żadnej krzywdy. Ale tutaj czuję ten kawałek. Jest, zobacz. To jest ten kawałek, który się uszczerbał. No ale strzała ma ogromną siłę, mimo tego, że łuk jest ustawiony naprawdę na niewielkie wartości. No, zadziwiające. Spróbujmy go jeszcze. O, tak, no on już nie wyjdzie, bo ten czubek się urwał, ale zobacz, jak dotkniesz, to czuć. Czyli znowu można przyjąć, że przy trafieniu w żebra te żebra mogą ochronić, ale z drugiej strony no tylko one mogą uchronić, bo jeżeli udało mu się przebić żebro, no to tkanki miękkie nie mają szans. Ciężko jest trafić tymi strzałami, dlatego że one w odróżnieniu do współczesnych wszystkie są różne. One mają różną, no nawet nie długość, bo to można sobie odpowiednio przyciąć, ale wagę, krzywiznę, wyważenie. Więc jest to trudne strzelanie. Ok, teraz jest ok. Na pewno poszło. Jest przebicie na wylot. Jest. Więc wyszło. Jest na pewno przebita tkanka tłuszczowa. Nie mogę wyjąć. Przez to, że on ma taki kształt nieco... Pokaż ranę wlotową. Tak, rana wlotowa jest no, w miarę gładka. Aha. W miarę gładka jest przez tłuszcz. On nie chce wyjść, dlatego że tutaj na jednej ze stron ma taki próg. Więc jest mi go ciężko wyjąć. O, tutaj się zaklinował. I wydaje mi się, że to też jest celowy zabieg. Żeby ta strzała nie była taka łatwa do wyjęcia. Te strzały z grotów sporoża, one się wyjmują bardzo łatwo. Ale ta już nie. Zobaczymy, co się wydarzyło. Jestem bardzo ciekaw. Mamy tutaj, no przez tkankę tłuszczową przeszło bez większego problemu, chociaż rana jest poszarpana. Nie wiem, czy to jest poszarpanie wynikające z tego, że trafiło, czy z tego, jak próbowałem wyjąć, ale no ale jest i na pewno jest zadane tą strzałą. Ale co się wydarzyło tutaj? Tutaj, o, ciekawe. Ciekawe, zobaczcie, tutaj coś chorobocze. Trafienie było tutaj. Przecięło tą tkankę. Tutaj to nie to, że się wybiło, tylko przecięło po brzegu. Tu jest kawałek kości, który troszkę nam tutaj chrupie. Czyli, no tak, no jest śmiertelne na pewno. No więc Paweł, co sądzisz o tych eksperymentach? Czy potwierdziły Twoje przypuszczenia? Przede wszystkim wydawało mi się, że broń tego typu jest o wiele mniej śmiertelna. Bo to, że groty krzemienne wbiją się i przejdą dość głęboko, no to byłem o tym przekonany, dlatego że mamy potwierdzenie archeologiczne czegoś takiego. Znaleziono naprawdę bardzo dużo tego typu krzemiennych grotów pomiędzy kośćmi i zwierząt i ludzi, ale zdziwiło mnie to, jak bardzo zabójcze były pozostałe groty. No bo chociażby ten wykonany z poroża, on wbił się bardzo głęboko, ale żeby to nie wystarczyło, to zobaczcie, jak głęboką, a jednocześnie szeroką ranę to zostawia. Te
naczynia krwionośne, które tutaj są no, nie przecięte, a rozerwane, one mają bardzo dużo miejsca, żeby po prostu krwawić. Więc taka rana krwawiłaby no, niebywale mocno. Pytanie tylko, czy taki grot łatwo wyszedłby z ciała. Wydaje mi się, że nie. No i to też tutaj mamy na to potwierdzenie. On po tym, jak ręką go wyciągnęliśmy, on wyszedł łatwo, ale siedział naprawdę dość mocno zakleszczony i nie wiem, czy to będzie słychać. Chyba tak. On wychodzi z takim charakterystycznym klaśnięciem i to znaczy, że on się zasyca w ranie, więc działa jako korek po prostu. Ale I wylewa się krew po wyciągnięciu. Po wyciągnięciu, tak, po wyciągnięciu na pewno tryska. Ale najbardziej zaskoczyły mnie te groty kościane. Szczególnie ten z zadziorami, które gdzieś tutaj te zadziory powinny jeszcze być. One się odłamały. Ale zaskoczyło mnie to, że on wszedł do końca, że on de facto przebił żebro. Mimo że to jest wołowa kość, a więc no niewiele twardsza od tej wieprzowej, to poradziła sobie z nią. No i jak szeroki otwór zostawiła. No przecież z tego krew będzie tryskała ciurkiem po prostu. Podsumowując... Którym grotem najmniej chciałbyś dostać? No tym, który leci w moją stronę. One wszystkie są chyba tak samo zabójcze, no bo w pierwszej myśli powiedziałbym, że tym, bo można szukać pomocy. Ale z drugiej strony on najbardziej rozrywa. Te krzemienne są najbardziej chirurgiczne, najbardziej precyzyjne. Zresztą co widać po tych nacięciach. No tu mamy nacięcie od grotu kościanego. Ono jest dość mocno poszarpane, ale już to nacięcie, zobacz, od grotu kamiennego, ono jest jak ucięte nożem po prostu. No ale broń jest absolutnie zabójcza, mimo tego, że strzelaliśmy z naprawdę słabego łuku. No właśnie, gdyby użyć jeszcze mocniejszego łuku, to jest straszna sprawa. Ten grot z zadziorami byłymi, moim zdaniem najbardziej paskudna tak, rana. Zdecydowanie, tak. I tym bym najbardziej nie chciał otrzymać. Tak krzemienne wydają się właśnie, jak Ty mówisz, takie chirurgiczne, to tak nawet może być delikatnie łaskoczące, przyjemne. Myślę, że to wszystko zależy od tego, gdzie się trafi. No ale mamy jeszcze do sprawdzenia Tak. o wiele bardziej, no może nie śmiercionośną, ale broń taką, która wygląda dużo mniej sympatycznie i do tego właśnie przejdziemy. Przechodzimy do większego kalibru. Przechodzimy do broni większego kalibru. Mamy tutaj 3 oszczepy, dzidę, włócznie. No właśnie, dla większości osób to są synonimy właściwie. Oszczep, włócznia, dzida, pika. Tak. Każda broń drzewcowa jest nazywana właściwie ogromem różnych nazw, ale one mają dla siebie swoją własną klasyfikację. No bo to jest oszczep i tego właściwie nie można inaczej nazwać. To jest oszczep, dlatego że oszczep służy do rzucania. To jest broń, która jest, zobaczcie, dużo cieńsza, dużo bardziej delikatna od włóczni, więc ona nie nadaje się do takiej walki wręcz, gdzie próbujemy gdzieś tam parować swoje ciosy. Ona się nadaje tylko do rzucania. Czy rzucania po prostu ręką, czy rzucania za pomocą specjalnego miotacza, ale to za chwilę zobaczycie. Ale nadaje się tylko do rzucania. Natomiast do walki wręcz została stworzona włócznia. Włócznia jest odpowiednio grubsza, na tyle, żeby nie dało się jej prosto złamać, chociażby przy takiej walce, ale włócznia i dzida to też są dwie zupełnie różne rzeczy. Dlatego, że włócznia w odróżnieniu od dzidy ma grot. Ma jakieś wzmocnienie na końcu, które powoduje po pierwsze zadanie większych obrażeń, a po drugie powoduje, że ta broń jest po prostu trwalsza. Dzida natomiast ma tylko zaostrzoną końcówkę i najczęściej opalaną. Ona jest opalana z dwóch powodów. Po pierwsze po to, żeby ona była twardsza nieco. Węgiel jest twardszy od drewna, ale poza tym w czasie, kiedy nie mamy noży, o jakich dzisiaj myślimy, no to zaostrzenie wykonuje się w nieco inny sposób, prostszy, nie mając noża oprócz krzemiennego. Po prostu kładzie się taki przedmiot, taki kij, po prostu zwykły kij do ogniska i kiedy końcówka zaczyna się palić, o jakiś kamień,
wycieramy ją i ona z czasem przybierze właśnie taki kończysty kształt. I za chwilę zobaczymy, bo to, że włócznia przejdzie przez manekina, no to tego się spodziewam. Ale czy dzida da radę, tego nie wiem. Tutaj też analogicznie mamy różnego rodzaju groty tych oszczepów. Mamy kościany, rogowy i utwardzany ogniem, że tak powiem, czyli wypalany tylko. Porównamy sobie, jakie to będą obrażenia. Ale teraz też poruszmy taką kwestię bardzo istotną, bo te bronie przede wszystkim używane były do walki ze zwierzętami. Jednak neolit to był głównie okres, kiedy to był człowiek kontra natura, ale jak to już bywało, człowiek nie byłby człowiekiem, gdyby nie walczył między sobą i już są takie przykłady, że wtedy już niestety, mimo że ziemia była pełna zwierząt i można było iść gdzie indziej, to jednak walczyli między sobą. Tak, ale to nie chodziło o to zwierzę tak naprawdę, bo nie mamy większych dowodów na taką przemoc grupową, przemoc w paleolicie, czyli w starszej epoce kamienia, kiedy ludzie zajmują się zbieractwem i łowiectwem. No bo faktycznie, tu jest zwierzę, tam jest zwierzę, możemy przejść dosłownie 2 km dalej, wzdłuż strumienia, bo potrzebujemy wody i te zwierzęta to jedzenie zawsze będzie. Ale kiedy przechodzimy do trybu osiadłego, już uprawiamy ziemię, no to mamy jakieś zasoby. Co więcej, mamy ich nadwyżki. Będąc w jednym miejscu, możemy się już zająć robieniem ozdób, robieniem samej osady. Ludzie stają się terytorialni, co wcześniej nie było jak gdyby taką Też, koncepcją. Nie? tak, to też, bo samo przygotowanie pola to nie jest tak jak dzisiaj, że no, można je po prostu kupić, ale trzeba je wykarczować, trzeba ten las wyciąć, wypalić, więc samo pole jest ogromną wartością i już w neolicie, już w młodszej epoce kamienia mamy ślady na zbiorową przemoc, to znaczy są zbiorowe groby, w których składa się ludzi, którzy noszą na sobie obrażenia. Jest na przykład taki pochówek z jednej z jaskiń, zdaje się francuskich, gdzie kobiety i dzieci zostały albo zabite w sposób, który nie zostawia śladów, czyli na przykład uduszone, albo zabite poprzez jakieś obrażenie zadane w tkanki miękkie, co się nie zachowuje, a większość mężczyzn, młodych mężczyzn, ma ślady ran zadanych w walce, czyli to są ślady ran gdzieś tutaj w ramionach, w kręgosłupie, w czaszce, co wskazuje bezpośrednio na konflikt. Więc już wtedy w neolicie, w epoce kamienia, ludzie toczyli ze sobą konflikty, toczyli nawet ze sobą wojny, czyli długie konflikty, dlatego że mamy też zbiorowe groby albo cmentarzyska, gdzie są mężczyźni, tylko mężczyźni, którzy mają szereg zagojonych ran i to ran nie zadanych przez zwierzę, bo nie na przykład złamań, ale ran zadanych właśnie przez takie groty, przez krzemienne groty strzał, przez jakieś zmiażdżenia zadane tępymi narzędziami, które są wstępnie zagojone, a później mają rany zadane w momencie śmierci. Więc jedne rany zaczęły im się goić, a inne zostały zadane, które były śmiertelne. Więc ten czas gojenia to jest czas tego konfliktu. I to jest wiedza dosyć świeża, bo przez dziesięciolecia uważano, że pierwsze wojny to dopiero epoka brązu, kiedy człowiek jest stricte terytorialny i kiedy człowiek ma o co walczyć. Tak, bo są dobra, bo jest ten brąz, który trzeba zdobyć, ale w neolicie też już jest o co walczyć, więc po prostu walczono. Wcale mnie to nie dziwi, jak człowiek człowiekiem, ta przemoc zawsze towarzyszy w naszej historii i przypuszczam, że nawet wcześniej też zdarzały się pewnie potyczki między ludźmi, między nawet tymi grupami łowców-zbieraczy, ale już to jest tak odległa przeszłość, że zatarły się wszelkie zabytki związane z tym. Tak, chociaż te konflikty pomiędzy łowcami, zbieraczami to były raczej takie konflikty spotkaniowe. Ale wojna, o jakiej możemy mówić, czyli zorganizowany, trwający dłużej konflikt, no to właśnie neolit, czyli młodsza epoka kamienia. No tak, bo też zaczynają się robić bogatsze pochówki, Tak. czyli mamy rozwarstwienie społeczne, mamy jakąś grupę, powiedzmy, rządzącą i wtedy też już wiadomo, ambicje wchodzą w grę, a wchodzą w grę ambicje, no to posyłanie młodych mężczyzn na wojnę. Tak. Jak to mamy do XXI wieku? Tak, dokładnie tak. Dobrze, próbujmy. Próbujmy. Mam tutaj oszczepy. Te akurat są opierzone. Na pewno nie wszystkie były wyposażone w takie lotki, ale my będziemy rzucać dzisiaj na dużą odległość po to, żeby zobaczyć, jak właściwie działa taki miotacz. Spróbuję rzucić oszczepem z ręki, zobaczymy, gdzie wyląduje, a potem powtórzę to
z tym urządzeniem. Takie miotacze znane były jeszcze przed powstaniem łuków, bo najstarszy znaleziony w ogóle pochodzi z Francji i ma 27 000 lat, więc to jest jedna z pierwszych rzeczy, jedno z pierwszych urządzeń, które pomagało ludziom ciskać przedmioty na dużą odległość. W plemionach tubylczych w różnych miejscach w Ameryce Południowej czy w Oceanii używa się takich miotaczy do dziś. I z reguły można zaobserwować, że kiedy kultura wykształci łuk, miotacze już zanikają. To jest bardzo proste urządzenie, działa tylko na zasadzie dźwigni. No ale to zobaczcie za chwilę. Spróbuję rzucić oszczepem z ręki, zobaczymy jak daleko poleci. Jak na mnie nieźle. Ale teraz powtórzymy to z miotaczem. Zobaczcie, zahaczam sobie tutaj hak o wgłębienie w oszczepie. Przytrzymuję za koniec miotacza i rzucam nim na taką odległość. Nie strzela aż tak daleko jak łuk, ale taki oszczep jest z pewnością o wiele, wiele cięższy niż strzała z łuku, więc ta energia może być naprawdę bardzo mocno zbliżona, ale przede wszystkim nie trzeba skomplikowanego łuku wykonywać, no bo żeby zrobić łuk to nie jest takie proste. Trzeba ten łuk odpowiednio obrobić, żeby oba ramiona, to jest jeden, żeby oba ramiona zginały się w ten sam sposób. Trzeba mieć odpowiednią cięciwę, znaleźć odpowiednie drewno, wysezonować go. A żeby zrobić miotacz, no nie jest to aż tak trudne. No ale zobaczymy, jak te groty poradzą sobie z manekinem. Zobaczymy, czy takie oszczepy, ciężkie oszczepy, ale latające wolniej od strzał, wbiją się w manekina. No dobra. Mamy trafienie grotem z poroża. Przeszło na wylot? Nie. Nie? Nie. Wbiło się głęboko, ale dziursko jest potężne. Zobaczcie. Z tego krew będzie leciała ciurkiem. A co z mięśniami? To jest to trafienie. Nie, nie jest głębokie. Jest szerokie, ale nie głębokie. Ciekawe. Prawda? No, tak jak, Masa 4 razy większa niż strzała? ale prędkość o wiele mniejsza. No i tak jak już mówiliśmy, to kultury, które wynalazły już łuk, rezygnują z miotaczy oszczepów. No tak. No tutaj Widać dlaczego. A swoją drogą, drodzy widzowie, na filmie, który oglądacie, już widzicie pomiary prędkości tych pocisków, także możecie sobie porównać od razu. My tego jeszcze nie wiemy, to dopiero w studio wyjdzie. Dobrze, spróbujemy innych grotów. Jestem ciekaw, jak one sobie poradzą. Tym razem użyję grotu, takiego szerokiego grotu liściowego, wykonanego z kości. No, próby na łuku pokazały, że te groty są naprawdę bardzo zabójcze. Niezłe trafienie. Centralnie trafione. Słyszałem rozrywającą się skórę. Tak, no to jest ogromny otwór. Kościany grot przeszedł na wylot, jeszcze centymetr zapasu. No troszeczkę się tam nam stępił. Jest lekkie stępienie. Zobaczymy, co tu się stało. Wow. No jest, tutaj szczególnie widać, że jest bardzo szeroka rana. Zobaczymy, co zrobiło tu. Zobacz. Aha. To przeszło Pomiędzy żebrami? pomiędzy żebrami. Aha, dlatego tak głęboko. To przeszło pomiędzy żebrami. No jest śmiertelny, to na pewno. Jest na pewno dużo, dużo bardziej zabójczy od tego grotu z poroża.
No tego się można było spodziewać akurat. Chociaż spodziewałem się, że obrażenia będą nieco większe. Jeszcze większe? No, ale pamiętaj, mamy niską prędkość. Mamy niską prędkość, ale waga jest ogromna. No dobrze, zobaczymy co dalej. Dobra, mamy trafienie oszczepem dzidą, bo bez grotu. Weszła dość głęboko. No i te obrażenia są duże, dużo większe niż myślałem. Zobacz, to jest rozerwana tłuszcz. Mięśnie też są nie pocięte, tylko po prostu rozerwane. No. Przy trafieniu w kość nie ma żadnej szansy, ale Spora rana. wolałbym takim nie dostać po prostu. Więc oszczepy jak najbardziej. No zobacz tutaj jaka jest rana wlotowa w skórze. No to jest coś potwornego po prostu. No dobra. Najprostszy oszczep i takie obrażenia. Niesamowite. Tak, no może nie jest śmiertelny przy pierwszym trafieniu, ale tutaj masa robi swoje jednak. Mimo wszystko zdecydowanie najgroźniejszy jest ten z grotem z kości. A teraz przejdziemy do jeszcze cięższego kalibru. Tak jest. Już starożytni mawiali spiculum arma perfecta est. Żartuję, to jest przysłowie przeze mnie wymyślone, ponieważ uwielbiam włócznie. Przez całą moją karierę walki w rekonstrukcji historycznej zawsze walczyłem włócznią i dlatego Paweł dał mi ten honor, żebym tymi oto neolitycznymi włóczniami potraktował naszą świnię. Zobaczymy, jakie obrażenia zrobi na początek grot opalany, a później spróbujemy z grotem kościanym. Krzemiennym, tak. Jak ja mu Ale miłe chrupnięcie było. No pokaż, co się wydarzyło. Czy tutaj było coś więcej oprócz tego tłuszczu zniszczone? Zatrzymało się jeszcze przed kością. Tak, faktycznie miło chrupnęło, ale zatrzymało się jeszcze przed kością. Czuć tutaj jeszcze taką, no, dobre 3-4 mm. Paznokciem mogę gdzieś tam się dogrzebać do tej kości, ale do kości nie doszło. Zobaczmy ten grot krzemienny. Krzemienny, właśnie. No a teraz ten piękny grot krzemienny. Szczerze powiedziawszy, trochę się boję, że go uszkodzę. Jest tak pięknie wykonany. No ale zobaczmy. Wszystko dla nauki. Ale pięknie weszło. To jest wielka frajda. Ale zobaczcie, że tutaj było słychać przecinanie tych warstw Wyszło na wylot? skóry. Tak. Ło! Fest. Tylko poczekaj, zobaczymy, czy w ogóle... I na szczęście grot jest nieuszkodzony. Tak, a wiesz co? A spróbuj trafić tu, w to miejsce, bo tutaj są kości. Tutaj możesz nawet na przelot zobaczyć, jaka rana jest. Tak, no to jest... Przy ówczesnym stanie medycyny, to gdzie byś nie trafił, to jest absolutna śmierć. Do żadnego szpitala by cię nie przyjęli w neolicie. O! Moim zdaniem dlatego, że usunął się Że uciekło. na szpal. Dobra. Aczkolwiek ciekawe. Uderzyłem dość mocno. Tutaj Dobra, zaryzykuję życie. dzięki. Jest. Ła. Piękne wejście. Teraz tak, czy jest na wylot? Jest na wylot, wbiło się w pal. No wbiło się na ponad pół centymetra. Ale co jest fajne, grot się w ogóle nie uszkodził. Tak, tłuszcz, Przecięty pięknie. no to jest skóra. Też duży. Nie jest tak, mimo że to też jest krzemień i wydaje się być ostrzejszy, to trafienie jest jakby mniej gładkie od strzał. Ale teraz to co najważniejsze. Gdzie jest trafienie? Zasklepiło się od razu.
ale jest, no, jest ogromny. To jest to. To jest to pierwsze, to jest to drugie. Weszło. A i wyszło. Naruszyło kość, wyszło tym otworem, gdzie i też przebiło kość. No więc no, masa, siła, godność osobista ziemowita sprawiła, że no, dzisiaj nieodwołalnie włócznia stała się najbardziej śmiercionośną bronią. Ale też muszę powiedzieć, że to jest wielka frajda. Ja na pewno byłbym neolitycznym włócznikiem. Po tym teście dzisiejszym stwierdzam, że to jest coś, co być może byłem, dlatego do dzisiaj uwielbiam walczyć włócznią. Być może. Wspaniała sprawa. Oczywiście no, trzeba podejść do przeciwnika, to jest ten wielki minus, ale jak już podejdziemy, to zadajemy cios, którego nie trzeba poprawiać. O lance mówiono w XVIII-XIX wieku regina armorum, a lanca jest właśnie rozwinięciem włóczni. Więc tą królową broni wcale się nie pomyliłeś. W późnym neolicie ludzie znali już konie. No, nie mamy silnych dowodów na to, że używali ich bojowo, ale na pewno były. Są pochówki z kośćmi końskimi. Wiadomo, że są elementy, które wskazują na to, że były używane do uprzęży. Na pewno nie używano takich siodeł, jakie my dzisiaj znamy. Nie było strzemion, dlatego mi też dzisiaj nóżki dyndają. No i jadę na samym kantarze. Zobaczymy, czy uda się zrobić najazd na pozornik, a będę uderzał tym, czyli maczugą. Maczuga to jest broń obuchowa, która jest zrobiona z takiego kawałka drewna, które na to pozwala. On już wstępnie był wygięty. Tutaj rosła kolejna gałąź, więc to powoduje, że ta głowica jest cięższa. Z pozornika wyjęliśmy tłuszcz, uderzamy w same kości. Zobaczymy, jak taka maczuga poradzi sobie z kośćmi właśnie. Ja! Co prawda tylko w kłusie, ale czułem po ręce, że ten pozornik został naprawdę mocno uderzony. No i za chwilę zobaczymy, jak mocno został uderzony. Nie ma większych uszczerbków na maczudze. A co z uszczerbkiem na honorze naszego prosiaka? Pogruchotane czy nie? Nie. Nie są pogruchotane. Myślę, że uderzyłem dość mocno, ale przez to, że... Spróbujemy jeszcze raz z ręki. Ale przez to, że po pierwsze koń był tylko w kłusie, chociaż to i tak był dość szybki kłus, to nie pomogło to za bardzo, a przeszkodziło to, że ślizgałem się na grzbiecie, wiesz, nie mam strzemion, więc nie mam odpowiedniego czucia. A zobaczymy teraz, weźmy Rusa, zobaczymy teraz, jak będzie z uderzeniem z wolnej ręki. No tak. Ale kości też nie są pogruchotane. Nie są połamane. A więc może faktycznie to broń zawiodła. Więc myślę, że musimy wziąć inną broń obuchową. To się zateguje. Strzały i oszczepy z poroża okazały się być bardzo skuteczne, dlatego i młot z poroża zostanie użyty. Z jednej strony mamy twardą, litą głowicę, która jest naprawdę twarda. Z drugiej strony mamy dziób. Zobaczcie, że ona jest ścięta pod kątem, dlatego że poroże w środku ma taką piankę, a tylko na zewnątrz ta biała obwódka jest twarda, dlatego trzeba ją ścinać po skosie, żeby dotrzeć do tego twardego miejsca. I takie też znaleziska są jednymi z bardziej powszechnych na stanowiskach neolitycznych. No i tutaj faktycznie trafiłem obuchem tym razem. Przekrzywiło nam nasz pozornik. Ale czy coś się stało? Nie, tego nie będziesz jadł. Dobra. I od razu spróbujemy zrobić uderzenie dziobem, a potem sprawdzimy, jakie są tego efekty. No dobra, teraz trafienie było czyste, więc zobaczmy, na ile śmiertelne. Taśma klejąca na pewno nie przeżyła.
Tak, tutaj skóra jest całkowicie rozerwana. Wow. No tak, uderzenie co prawda nie złamało kości, więc uderzenie raczej gdzieś w głowę do ogłuszenia, ale zobacz tutaj, po trafieniu tym dziobem, no rana jest okrutna, no i gruchocze. Więc tak, to jest z konia broń arcyśmiertelna. No to i tak próbujemy jak gdyby najtwardszą część człowieka w żebra, bo głowa to Tak, pękłaby na pewno. a zobaczmy co się stało w ogóle z maczugą, czy z toporkiem. Nic kompletnie. O, tutaj jest trafienie, ono było tak, nawet się nie stępił. Straszna broń. Prosta, ale straszna. A co powiemy tak na podsumowanie? Na Czego podsumowanie, się dzisiaj dowiedzieliśmy? dla mnie największe zaskoczenie, jak bardzo skuteczne są te neolityczne bronie. Tak. Szczególnie, że te groty kościane czy krzemienne wydawały mi się takie delikatne, że to nawet może być jednorazowa broń. Tymczasem okazało się, że nie są jednorazowe i że poziom penetracji dobrze oddanego manekina, który ma udawać człowieka, i to nawet takiego dość bogatego człowieka neolitycznego, bo z centymetrowym tłuszczem, Tak, to się okazuje, że penetracja jest bardzo duża. Mnie to zaskoczyło osobiście. ale zobacz, tutaj mamy różne trafienia. Włócznia zrobiła robotę, ale zaskakujące dla mnie jest chociażby to trafienie. Zobacz, to jest trafienie krzemiennym grotem. Ono jest czyste. Tak. To nie jest rozerwane, tak jak tutaj krawędzie są rozerwane po trafieniu grotem z kości. To tutaj to cięcie jest tak, jakby je wykonać nożem. Złamał nam się tylko jeden grot, ale to tylko dlatego, że trafił, tutaj widać, trafił w drewno. Poza tym one wytrzymały, więc to była też wielorazowego użytku broń. Broń niezwykle zabójcza, mimo tego, z jak prostych materiałów ona została zrobiona. I tak naprawdę, gdyby zastosować te zwieńczenia broni drzewcowej do dzisiejszej, nie wiem, do dzisiejszego polowania, to one byłyby cały czas skuteczne. No tutaj zawiniło to, że ten łuk został na niewielką siłę skalibrowany, bo nie mógł być na większą. A i tak było kilka trafień na wylot. I to trafień takiego manekina, który jest naprawdę, naprawdę gruby. Jestem bardzo ciekaw, co stanie się, kiedy przetestujemy broń epoki brązu. Ale żeby to się stało... Dokładnie. Przed nami, słuchajcie, mamy już w planie 16 tego typu odcinków testujących drobiazgowo przeróżne bronie. Tak jak powiedziałem na początku, epoka brązu, epoka żelaza, wczesne średniowiecze, pełne średniowiecze, późne średniowiecze, aż po wiek XVII. Więc... A idąc tematycznie, krzyżacy, husaria, Słowianie, Wikingowie, Normanowie i Mongołowie. i Więc plany są ogromne, potrzebujemy Waszego wsparcia. Szczegóły na temat możliwości wsparcia naszego projektu znajdziecie w opisie do tego filmu. Na pewno nie zapomnijcie dać lajka do tego filmu i oglądajcie nas po więcej.